O, proszę pana, zapłacicie mi za to. Ja tego tak nie zostawię. Zapłacicie mi, do sądu was podam. Dobrze, spokojnie, proszę się uspokoić i powiedzieć mi, z czym pan przychodzi. No jak z czym przychodzę, wiecie pan chyba. Widzę. Kupiłem u was samochód. Tak. Miał być bezpieczny, miał ratować moje życie. Przepraszam, ale czy pamięta pan numer umowy? Pamiętam. Proszę. 227 358 461 999. 999, dobrze. Proszę spokojnie. Zapłacicie mi za to. Proszę spokojnie się prężyć, dobrze. No tak, bardzo ładne auto, bardzo ładne i bardzo dobry wybór. I kolor pasuje, wszystko super. W czym problem? No jak to, w czym problem? Wasz samochód, znaczy mój samochód, próbował mnie zabić. Tak, jak to zabić? No zabić, widzi pan, co się ze mną stało. To miał być bezpieczny samochód. No tak, i pewnie tak jest. Ile czasu ma pan już to auto? No, ponad rok. Czy miał pan jakieś kolizje, jakieś wypadki? Nie. Mm. Znaczy do tydzień temu. Sam pan widzi, wyjątkowo bezpieczne auto. No ale proszę pana, chyba sam pan widzi, proszę pana, że wasz samochód, znaczy mój samochód, próbował mnie zabić. No dobrze, a proszę mi powiedzieć w takim razie, co się wydarzyło? No, więc tak, jechałem do Warszawy. Do Warszawy. Rano. Musiałem zdążyć na 7, ale oczywiście autonomiczny samochód. Mogłem spokojnie sobie nawet drzemać. No pewnie. Ale byłem zdenerwowany przed ważnym spotkaniem, więc oka nie zmrużyłem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Śnieg padał. Jadę, że ten samochód jedzie. Do Warszawy. Tak. Z naprzeciwka widzę, jedzie inny samochód. I nagle pomiędzy nas, z lasu, wybiega dzik. Taki jest. Ale to się, Dzik, powiem panu. proszę pana, to się zdarza. No i niech pan sobie wyobrazi, zapłacicie mi za to. I niech pan sobie wyobrazi, że ten samochód, wasz samochód, znaczy mój samochód, Tak, no proszę się skręcił w prawo i walnął w drzewo, proszę pana. uratował panu życie. Bo ja go ledwo uszedłem z życia właśnie. Zaraz, no przecież żyje. Miał być bezpieczny, dbać o moje zdrowie i moje życie. No dobrze, no i nie doszło do żadnej kolizji. Jak to nie doszło? Z drzewem, proszę No pana. ale wyobraża pan sobie, co by się stało, gdyby uderzył pan samochód? Ale ten z samochód miał naprzeciwka? być arcybezpieczny. No ale auto jechało z naprzeciwka, więc samochód odbił w prawo, tak jak pan powiedział, uderzył w drzewo. Nie trzeba było odbijać w prawo, bo każdy był na swoim pasie, tylko ten dzik. No dobrze. Proszę mi powiedzieć w takim razie jeszcze raz. Zabraję sobie chwileczkę, dać mi proszę. Pan mi obiecał, proszę pana, że samochód będzie bezpieczny. No i jest bezpieczny, proszę się nie denerwować. Jeszcze momencik, cierpliwości. Zaraz. O, nawet wychodzą zdjęcia. No rzeczywiście, widzę tutaj uderzenie. Tak. Ja was do sądu podam. Ale proszę pana, no właśnie. To ja już wiem, w czym problem. Słucham pana. Wyjaśnienie jest bardzo proste. W paragrafie 78 pana umowy, którą podpisywał pan, tak jak pan powiedział, rok temu, jest wyraźnie zapis mówiący o tym, że jeśli jadą dwa auta z naprzeciwka i może dojść do jakiejś kolizji, w pierwszej kolejności priorytetowo ratujemy samochód ze standardem premium. Właśnie. I teraz dochodzimy do problemu. Proszę pana, pan wykupił u nas pakiet standard. Pakiet standard, który w takich sytuacjach nie ratuje panu, nie daje panu pierwszeństwa. Przecież pan mi obiecał, że to będzie bezpieczny samochód. Jest, proszę pana, bezpieczny, ale tak jak tu pan podpisał, czytał pan, podpisał, jest wyraźnie powiedziane, w sytuacji, kiedy z naprzeciwka może dojść do kolizji, w pierwszej kolejności ratujemy pakiet premium, auto z pakietem premium. Pan ma pakiet standard, pan to czytał, pan wiedział o tym, mogę przynieść zresztą oryginał. Pan wybrał takie, a nie inne rozwiązanie. Ja się na to nie zgadzam, ja zapłaciłem. I zapłacił pan pakiet standard, gdyby zapłacił pan pakiet premium. Wyszedł pan z życiem, mógłby pan dojechać do Warszawy, najprawdopodobniej już dawno pan był wtedy w tej Warszawie i nie byłoby kłopotu. Nie wybrał pan pakietu premium, więc takie, a nie inne sytuacje się zdarzają. To jest oszustwo, proszę pana. To nie jest oszustwo. Miał pan wyraźnie to przekazane. Pan po prostu nie chciał dać wystarczających pieniędzy za swoje bezpieczeństwo. No i mamy taki, a nie inny efekt, proszę pana. Ale Ja zapłaciłem ciężkie pieniądze. ale mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Dostanie pan w zamian za to auto zastępcze.
Dzięki temu będzie Pan mógł dalej podróżować. Dzięki pakietowi, jak pan mówi, standard, tak? No tak, ze standardu, no chyba, że chce Pan dopłacić i wtedy będzie Pan miał... To ja mam wam jeszcze dopłacić? No naturalnie. Do sądu was podam. Proszę Pana. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z etyki. Dzisiaj chcemy zaproponować taki dylemat, jeden z najnowszych gdzieś dylematów etycznych, który będzie pojawiał się moim zdaniem co rusz. Te dylematy dopiero są formułowane. One jeszcze w pełni się nie objawiły, nie ujawniły, ale już dziś o tym myślimy, ponieważ zakładamy, że za kilkanaście lat na pewno będzie to ważny element dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa, odpowiedzialności związanej z autami autonomicznymi. Właśnie, bo chodzi tutaj o samochody autonomiczne i powiedziałeś, że to się dopiero rodzi, ale pojawiają się już pierwsze wypadki samochodów autonomicznych, gdzie właśnie ten problem, kto jest odpowiedzialny za wypadki i jakie oprogramowanie jest w środku, które Kto podejmuje decyzję? Właśnie. I czym się kieruje podejmując To decyzję? już w sądach się dzieje, proszę Państwa. I myślę, że w pewnym momencie będzie to już pakiet standard przy podejmowaniu, to znaczy przy rozważaniu tych dylematów. Bo w sytuacji samochodu nieautonomicznego decyzję podejmuje zawsze kierowca. Tak, i sprawa jest Oczywiście jasna. znamy szereg przypadków, one się dzieją wręcz regularnie, gdzie kierowca, mając do wyboru spowodowanie poważnego wypadku, często dotyczy to właśnie kierowców ciężarówek, spowodowanie poważnego wypadku, decyduje się na uderzenie w drzewo, czy w budynek, w mur i zabicie siebie samego, wiedząc, że przed nim jedzie rodzina w kombi. Tak? I w tym momencie ten kierowca, lub oczywiście może zachować się inaczej, ale to on podejmuje decyzję i to on jest za nią odpowiedzialny. Zgadza się. A w sytuacji, w której kupujemy samochód autonomiczny i nam pozostaje tylko i wyłącznie siedzenie i przyglądanie się temu, co się dzieje. A w środku mamy program i na dodatek jeszcze sztuczną inteligencję, która ciągle się uczy i podejmuje sama decyzję. Tak, w czasie rzeczywistym, analizując sytuację, no to sytuacja się komplikuje no niezmiernie. właśnie. I teraz możemy sobie wyobrazić, że kiedy oczywiście te samochody będą tak zaprogramowane, żeby poruszać się z maksymalną dozą bezpieczeństwa, ale oczywiście życie jest nieprzewidywalne i zakładamy, że może pojawić się sytuacja, w której 2, 3, 4 samochody autonomiczne, które biorą udział w ruchu, sztuczna inteligencja nie będzie w stanie wybrać takiego rozwiązania, w którym wszystkie auta będą nienaruszone. Któreś będzie musiało zostać poświęcone. No i teraz programista, ten, który to programuje, czy też firma, która to programuje, już na etapie programowania musi sama wybrać to lub inne rozwiązanie. I teraz łatwo sobie mogę wyobrazić utylitarne podejście do tego problemu. Jeżeli w jakimś samochodzie podróżuje 5 osób, a w innym samochodzie podróżuje 1 osoba, no to utylitarnie rzecz biorąc, należałoby za wszelką cenę, czy też zwrócić uwagę, żeby poświęcić 1 osobę, a nie 5. No dobrze, tylko że ktoś te auta będzie kupował i teraz jeśli ja będę kupował takie auto, to jeśli bym miał taką możliwość, że miałbym świadomość, że taki program jest, to w pierwszej kolejności pytałbym się, proszę Pana, jakie są kryteria przy wypadkach? I teraz sprzedający musi mi powiedzieć, czy to ja jestem chroniony, czy chronionych jest 5 pasażerów w aucie. Bo jeśli jest 5 pasażerów w aucie, to ja dziękuję. Chociaż jestem dobrym człowiekiem, mógłbym sobie pomyśleć, przecież ja zawsze kieruję się tylko dobrem innych, to w sytuacji, kiedy mam swoje życie, to ja wolę przeżyć niż 5 osób po drugiej stronie. Nie kupię takiego auta. No dobrze, ale oczywiście można by sobie wyobrazić taki układ AI, czy taki rozkład akcentów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, że nie mielibyśmy na to wpływu, tak? Że AI zawsze będzie wybierało mniejsze zło, tak? Ale i teraz nie możemy z tym nic zrobić, ale możemy to bardziej skomplikować. No właśnie, bo co w sytuacji, bo teraz powiedzmy,
że kiedy mamy 5 osób na jedną, no to niewiele osób dałoby się przekonać, że to ty masz rację, będąc egoistą. Tak? Ale co w sytuacji, w której jadą 2 osoby w jednym aucie i 2 osoby w drugim aucie? I nie ma możliwości uratowania obu samochodów. Ale za to sztuczna inteligencja ma od razu wgląd, co przeglądam na Facebooku, Czy jakie jestem prowadzę dobry? życie, czy jestem dobry. Czy rokuje, tak? Tak, jeśli rokuje, to w tym momencie pozwala sobie odbić w lewo, choćby ratując właśnie tylko mi życie. Czyli jeżeli naprzeciwko jechałby jakiś chirurg albo tak. ktoś ważny, tak? To mogę się pożegnać z życiem, bo auto... No, proszę Państwa, no, w którymś momencie, tak jak mówisz, no, z tymi dylematami się spotkamy. No, wprowadzając pewne kryteria, będziemy musieli podjąć decyzję już za to auto. I teraz, kto w takim razie jest odpowiedzialny? Czy ja, programując ten samochód, czy samo auto? No bo w gruncie to auto było przyczyną. Sztuczna inteligencja, ona sama już wybiera, w którymś momencie się uczy. Wyobraźmy sobie, że naprawdę jest to już sztuczna inteligencja, która się uczy. Taka już prawdziwa. Tak. To w tym przypadku to ona jest bardziej odpowiedzialna niż programista. No przecież on nie kazał tobie jechać do Warszawy drogą. Ty sam to wybrałeś, taką Czyli decyzję. żebyśmy mogli dochodzić praw, Tak. to musielibyśmy spowodować, że sztuczna inteligencja musiałaby mieć osobowość prawną i mógłbym mieć, czy powinienem mieć możliwość pozwania sztucznej inteligencji, która skierowała moje auto na drzewo i ja tam mam teraz rozbitą Co głowę. w takim razie? Jego karę dożywotnie spędzenie czasu na parkingu, zniszczenie auta, nie wiem jak. Wyłączenie sztucznej inteligencji. Wyłączenie sztucznej inteligencji. Ona się będzie bronić. Ona być może się będzie bronić. I teraz tutaj mamy takie często przykłady, powiedzmy, ze zwierzętami. Z psami jest to bardzo wyraźnie. Kiedy jakiś pies pogryzie Przypadkowego przechodnia. Otóż właśnie, to przecież nigdy to zwierzę nie jest karane, tylko karany jest człowiek, który jest odpowiedzialny za to zwierzę. I w tym momencie wydaje się, że to ty jesteś odpowiedzialny za swoje auto, a nie auto jest odpowiedzialne za ciebie. Ale zwróć uwagę, że w przypadku psa to pies nie zachowuje się nieprzewidywalnie. Pies właściwie zachowuje się przewidywalnie, broniąc swojego terytorium. Kiedy pojawia się ktoś, kogo pies mógłby uznać za intruza, atakuje. I to, że mój pies zaatakował rowerzystę, który przyjeżdżał koło mojego domu na przykład, czy To było wręcz wypadku, oczywiste. to nie możemy winić psa, tylko mnie, ponieważ ja powinienem zadbać o to, żeby mój pies był w taki sposób zabezpieczony, zamknięty, czy też na smyczy, żeby nie mógł pogryźć nikogo, ponieważ może mu się włączyć instynkt, który nakaże mu właśnie atakować. Natomiast trudno byłoby winić kierowcę za to, że jego samochód, który jest prowadzony przez sztuczną inteligencję, wybrał takie, a nie inne rozwiązanie. Ja już nie mam na to wpływu. No, rzeczywiście nie, pod warunkiem, że nie masz na to wpływu, bo być może będzie tak, że zasiądziesz koło pana i on będzie ci dawał wskazówki, opcje. W sytuacji dzika skręcamy, ratujemy życie. Co pan wybiera? Tak jak przy dobrej rozmowie z takim dobrym ubezpieczycielem, który przekazuje ci pełny pakiet informacji, pokazuje ci też ceny i pokazuje ci też różnice w cenach. I tutaj dochodzimy do chyba clou tego problemu. I tak wydaje mi się, że na tym najwięcej będą zyskiwać najbogatsi, bo oni i tak zawsze będą mieli albo wgląd w oprogramowanie, albo kupienie tej najlepszej opcji. Pakiet VIP, który chroni mnie bez względu na to, jakie będą opcje. Nawet kosztem 5-osobowej rodziny. Tak. No bo Czy sztuczna inteligencja na to się zgodzi? Czy sztuczna inteligencja nie będzie miała chyba wpływu na to, jeśli my w opcjach i pakiecie będzie miała takie, a nie inne kryterium postępowania? Choć kiedy tak na początku brzmi to szokująco, o co mówisz, ale kiedy tak się nad tym zastanowić, to właściwie kupując auta, my taką podobną decyzję podejmujemy ciągle. Są osoby, które kupują samochody bardzo drogie, nowe, super bezpieczne, które mają mnóstwo kurtyn, systemów i cała technologia pracuje na to, żeby utrzymać kierowcę czy też pasażerów przy życiu, a są tacy, którzy kupują samochody za kilkanaście tysięcy złotych, które
są używane, często po wypadkach, nie mają żadnych systemów. Ale mamy też takie sytuacje, Nie chronią. tak, ale mamy też takie sytuacje, że te auta, tak jak powiedziałeś, z pełnym oprogramowaniem, systemem, wpadają w potężne tarapaty i wypadki, a te auta, które jeżdżą, bo jeżdżą, no jeżdżą powoli i nic się nie dzieje. Więc to też... Bo ciągle jeszcze kierowca jest najistotniejszym elementem, choć oczywiście systemy działają szybciej niż kierowca, tak? Bo sygnalizują nam, czy też zaczynają za nas hamować te samochody sekundę przed tym, jak pomyślimy, że dobrze byłoby przyhamować przed zakrętem. Być może za parę lat będziecie mieli samochód autonomiczny. Czy jest to wielce prawdopodobne? Zastanówcie się w takim razie, kto będzie ponosił odpowiedzialność w momencie wypadków. I czy AI przed podjęciem decyzji nie będzie sprawdzała tego, co robiliście wczoraj, czy zapłaciliście za kawę na stacji I benzynowej? kim jesteście? Jakie macie wykształcenie, czy jesteście dobrymi ludźmi? To będą bardzo ciekawe czasy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.